Zapraszam na zimowe pudełeczko z myszkami i złoceniami. Ale jeżeli tematów świątecznych macie już po dziurki w nosie, to możecie zrezygnować z gwiazdek i pudełko będzie całoroczne. Ja wybrałam obrazek z myszuniami, ale jeżeli wolicie na przykład misie, to podlinkuję Wam świetnie pasujące obrazki pod tym wideo. Skorzystałam z papieru ryżowego w wielkości mini. Ma wymiar 15 na 15 cm i sprzedawany jest w zestawach po 6 sztuk. Na moim obrazku są dwie myszunie i do tego klasyczna kratka. A wszystko to za chwilę ozdobi okrągłe pudełko z łuby. Papier w kratkę, który wybrałam do tego projektu, ma trochę za intensywne kolory. Pomyślałam, że trochę je zgaszę, przyklejając papier ryżowy na ciemne tło. Zrobiłam próbę, ale pomyślałam, że tym razem pokażę Wam, co mi wyszło i czemu podjęłam taką decyzję. Jasny podkład podbija kolory papieru, natomiast ciemny znacząco je tłumi. Zdecydowałam, że lekkie zgaszenie kolorów jest mi niezbędne, aby piękna kratka nie odciągała naszej uwagi od myszek, które będą centralną częścią pracy. Pudełko oraz ramkę, którą Wam zaraz pokażę, przemalowałam lazurem, czyli taką szlachetną bejcą. Na suchym lazurze zrobiłam trochę plam białą farbą akrylową. Mam nadzieję, że ten zabieg optycznie postarzy moją kratkę. Że będzie wyglądała jak miejscami wyblakły materiał. Górną część wieczka pomalowałam na biało, a gdy wyschnie, przykleję tutaj za chwilę rysunek z myszuniami. Najtrudniejsza do obklejenia papierem ryżowym była ramka, ale mój pomysł zakładał, że potem gdzieniegdzie na ramce znajdą się elementy złocenia, więc jeżeli coś mi nie wyjdzie, to przykryję to złoceniami. Obklejanie ramki wcale nie było trudne, ale tylko do momentu, gdy moje pobrudzone klejem palce zaczęły się kleić do wszystkiego. Rozum podpowiada: idź umyj palce, będzie Ci łatwiej. Niestety serce nie chce tego słuchać, jestem wkręcona w obklejanie i muszę to zrobić już, natychmiast i teraz. No cóż, moje pobrudzone klejem paluchy w niektórych miejscach delikatnie uszkodziły papier ryżowy, ale się tym zbytnio nie przejęłam. Plan jest taki, żeby rameczkę jeszcze lekko pobrudzić, pochlapać, pozłocić i przykleić gwiazdki. Więc jakbym nie zmaściła tego obklejania, i tak tych niedoróbek nie będzie potem widać. Myślę, że nie macie szans tego dostrzec w kamerze, ale udało mi się nawet zrobić kilka drobnych zmarszczek. Ja tą fuszerkę widzę, ale się tym zupełnie nie przejmuję, a rameczka wygląda tak. Brzegi pudełka można obkleić dociętymi paskami, albo można przykleić większą powierzchnię papieru, a po wyschnięciu go oszlifować papierem ściernym. Myszunie do wieczka przyklejam normalnie jak zwykle klejem do deku. Smaruję powierzchnię, przykładam papier i całość klejem zasmarowuję od góry. Z farbami już tak jest, że one nigdy nie pasują idealnie, więc moją ciemnogranatową zmieszałam z szarym. Żeby obrazek z myszkami miał piękny połysk, pokryję go 2 razy lakierem o zwiększonej gęstości. On się dosyć ładnie samopoziomuje, ale warto mu pomóc, delikatnie rozprowadzając wachlarzykowym pędzelkiem. Zanim przejdę do dalszego ozdabiania, pudełko muszę zabezpieczyć. Obrazek z myszkami pomalowałam lakierem błyszczącym, natomiast całą resztę przeciągam jeden raz lakierem akrylowym matowym. Fajnym sposobem zdobienia jest chlapanie pracy, ale nie wolno tego robić bez wcześniejszego zabezpieczenia lakierem. A jeżeli się już na to zdecydujemy, to robimy to tylko jeden raz w życiu, ponieważ wychodzą nam wtedy paskudne plamy i już wiemy, że lakierować przed chlapaniem po prostu trzeba. Rewelacyjnie na tego typu pracach prezentują się przyciemnione brzegi. Wystarczy pędzelek gąbkowy i odpowiednia farba. To jest technika suchego pędzla, a ściślej suchej gąbeczki, czyli na gąbeczce musi być bardzo mało farby i wtedy wszystko wyjdzie pięknie. I powiem Wam, że czasami jest to problem, bo są takie prace, na przykład jak ta z myszuniami, że wcale mi nie zależy, żeby wyszło pięknie. I bywa tak, że wiele uroku dodaje nam w pracy, jeżeli coś jest rozmazane albo zrobione troszkę byle jak. I właśnie w tej chwili pędzelkiem wachlarzykowym taką byle jakość muszę dorobić. Chlapanie zawsze wygląda ciekawiej, jeżeli zrobimy go w 2 albo nawet w 3 kolorach. Starzenie się to nie jest proces idealny i żeby pudełko wyglądało naturalnie, trzeba mu dodać trochę przemyślanej brzydoty. A obrazek postaram się wycieniować tak, żeby wyglądał jak przybrudzony, a nie wycieniowany.
Wycierając obrazek z kurzu, środek wytrzemy idealnie, a odrobinę brudu niestety przy ramkach zawsze nam zostanie. A w tej pracy wisienką na torciku będą złocenia. Przyda się klej do złoceń albo konturówka do złoceń, gąbka do mycia naczyń w dwóch odsłonach, tradycyjnej oraz wyskubanej. Gotowa wyskubana wersja powinna wyglądać tak. Oraz niezbędne są śnieżynki. Mogą być tekturowe, jak te u mnie, albo ze sklejki. Nie ma znaczenia, czy w tej pracy użyjecie kleju do złoceń, czy konturówki do złoceń. To jest to samo, tylko różni się odrobinę gęstością. A śnieżynki posłużą nam jak stempelki. Nanosimy troszkę kleju i po prostu odbijamy. Jeżeli wolicie, zamiast gąbeczki możecie użyć pędzelka, ale po wyschnięciu klej do złoceń jest naprawdę bardzo trudny do umycia. Zamiast męczyć się z myciem pędzelków, po prostu wyrzucam gąbeczkę bez żalu. Gdy klej do złoceń wysycha, staje się klejący i dzięki temu gwiazdeczka znakomicie trzyma się palców. Po odbiciu wszystkich gwiazdeczek przyda się gąbeczka, którą przed chwilą wyskubałam. Delikatnie przelatuję nią brzegi oraz miejsca, gdzie coś mi tak średnio wyszło. I to właśnie jest najlepszy moment, żeby zatuszować wszystkie możliwe niedociągnięcia. A jeżeli macie jeszcze ochotę na kropeczki, to możecie je zrobić konturówką albo wykałaczką, jeżeli konturówki nie macie. To są płatki złota o nazwie Thermoton. Nie wymagają lakierowania, a jeżeli chcecie lakierować, to należy użyć lakieru akrylowego, czyli wodnego. W każdym opakowaniu znajdziecie 5 arkuszy o wymiarze 15 na 15 cm. Arkusz po zużyciu wygląda tak. A do ozdoby całego pudełka zużyłam jeden arkusz. Zaczynamy ozdabiać, gdy klej do złoceń stanie się przeźroczysty. Warto jeszcze kleju dotknąć w kilku miejscach i jeżeli jest klejący, ale nie brudzi palca, można zacząć ozdabiać. Folię przykładamy do kleju, dociskamy, a następnie odrywamy. Jeżeli folia nie działa, to po prostu została przyłożona złą stroną i nic się nie dzieje. Odrywacie, przykładacie drugą stroną i gra gitara. Każde przyłożenie do kleju ściąga z folii złotą warstwę. W miejscach zużycia folia staje się przeźroczysta, co bardzo dobrze widać. Folia Thermoton występuje w wielu przepięknych kolorach. Złoty, srebrny, czerwony czy błękitny, naprawdę jest w czym wybierać. A tutaj prezentuję Wam swoją idealną rameczkę, bo jeżeli coś było nawet nie halo, to tego już nie widać. Dla wygody używam folii pociętej na trochę mniejsze kawałki. Jeden arkusz pocięłam na 4 mniejsze. Ozdobiłam nimi pudełko oraz ramkę górną. A czwartą część płatka zużyję na ozdobienie gwiazdek, ponieważ one mają być idealne. Mimo dokładnego przykładania folii, pudełeczko odrobinę się lepi. Ja miejsca lepiące delikatnie posypuję neutralnym brokatem. Rameczkę i kokardkę przyklejam klejem na gorąco. Kilka tekturowych gwiazdek przyklejam na zewnątrz i kilka wklejam do środka. A gotowe myszowate świąteczne pudełko prezentuje się tak. W tym roku zrobiłam wiele świątecznych prac, ale akurat to pudełko podoba mi się najbardziej. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Jak zwykle listę produktów, które użyłam w tym filmie, zamieściłam pod wideo, czyli w opisie filmu. No cóż, znowu wyszedł bardzo długi, prawie 10 minut. Wszystkim, którzy wytrwali do końca, dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.